Cześć. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym Wam pokazać jedną z moich prac, takich w sumie, powiem Wam tak, pozornie prostą, bo to jest podłączenie pralki. No ale czasami się zdarza tak, że nie jest wszystko tak proste, jakby się mogło wydawać. No i w tym przypadku tak było, bo powiem tak, problem polegał na tym, że nie można było zakręcić głównego zaworu, czyli nie można było założyć zaworka tego kombinowanego, żeby można, bo to pralka była podłączona, miała być podłączona pod umywalkę. No i tam trzeba było wykręcić zaworek, wkręcić ten zaworek kombinowany i potem podłączyć wąż. No ale to jest w domku jednorodzinnym było i problem polegał na tym, że zawór główny przy liczniku był tak zapieczony, że go nie szło ruszyć, a nie chciałem też tak, że tak powiem, chamską siłę używać, bo jak ja mnie, daj Boże, urwał to, no to zanim by przyjechał ten SAUR czy coś, żeby zakręcić wodę, ja bym zalał kobiecie całe mieszkanie. W piwnicy miała basen. Czasami warto odpuścić. Jak się widzi, że jest jakiś problem, to po prostu warto odpuścić i kombinować inaczej. I tutaj tak wykombinowałem, że do zaworku pod umywalką podłączyłem ten zawór kombinowany. Jak to zrobiłem? To Wam tutaj pokażę w tym materiale. Dodatkowo tam musiałem założyć też odpływ, bo pralki tam nigdy nie było. Po prostu musiałem od podstaw zrobić całe przyłącze do pralki, łącznie z montażem pralki. No, także takie kwiatki się też trafiają. Czasami po prostu pralkę się podłącza i wszystko. No tutaj trzeba było troszeczkę pokombinować, troszeczkę pomyśleć, żeby to podłączyć, a nie narobić szkód. No i dodatkowo taki uchwyt, drążek tam pani przykręciłem, bo to osoba starsza i prosiła, żeby jej taki uchwyt, drążek przytwierdzić do ściany, jak będzie wchodziła do kabiny. Zresztą to wszystko zobaczycie w tym materiale. Także nie przynudzam. Zapraszam do oglądania. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za subskrypcję, szczególnie nowym subskrybentom, za Wasze komentarze. A ja już zapraszam do oglądania. No i oczywiście, jak zawsze, za tydzień w niedzielę na kolejnego vloga. Także do zobaczenia. Cześć. No hej, teraz moi drodzy, jedziemy sobie skręć w prawo, następnie skręć w prawo. Jedziemy montować pralkę w miejscu, w którym pralki nie było, czyli tak, musimy założyć zawór zasilający wodę do pralki, musimy założyć odpływ, no i to wszystko podłączyć jakoś do kupy, jak to się mówi tam. Nie wiem, czy na tym szorcie widzieliście. Kupowałem w Leroyu właśnie zawór, taką przejściówkę z wyjściem do syfonu na wąż odpływowy do pralki. No i tam jeszcze, bo to starsza kobieta jest, tam jeszcze taki uchwyt prosiła, żeby kupić i zamontować. No, pokażę, w którym miejscu. No, zobaczymy, jak damy radę nagrać, to oczywiście to nagramy i kolejny będzie vlog do kolekcji, a Wy zobaczycie kolejną moją pracę. Także zapraszam i jedziemy do roboty. No tutaj pracę zacznę od montażu właśnie tej poręczy, tego uchwytu. Tak jak wspominałem wcześniej, to jest dla starszej pani,
ma problemy z chodzeniem i tam prosiła, żeby przy wejściu do kabiny prysznicowej zamontować jej ten uchwyt, żeby miała się gdzie podtrzymywać. Także no tutaj trzeba to założyć dość solidnie, no żeby to nie wypadło ze ściany, nie wyrwało się, gdy tam pani się będzie łapać. Czyli tak, zaślepki oczywiście tutaj ściągamy i teraz przymiarka. Tutaj wysokość, jaką pani chciała, no fajnie wyszło, bo na linii fugi, także no odchodziło takie mierzenie, poziomy, bo z linią fugi ładnie można było zaznaczyć. I tutaj zaznaczam najpierw dwa pierwsze z jednej i z drugiej strony po jednym otworze. I zaraz wam pokażę dlaczego. Po prostu dużo ułatwi to, że tak powiem, sprawę. Czyli tam, gdzie zaznaczyłem, teraz nawiercam na kołeczki. Z jednej i z drugiej strony. Teraz założę koszulki, jak to tam nazywa, kołki. Na razie po jednym, oczywiście potem będzie reszta, ale zaraz wam pokażę dlaczego na razie po jednym z każdej strony. Tutaj złapię śrubami, oczywiście to tylko tak złapię, nie będę tego dokręcał, a to z tego względu, żeby ułatwić sobie zaznaczenie tych 4 pozostałych punktów do wiercenia, tak żeby mi się to nie przesuwało, i nie robić jakichś tam dodatkowych dziur czy coś. Tak jak tutaj śruby tak sobie złapały. I teraz mogę zaznaczyć sobie miejsca wiercenia w pozostałych, z jednej strony 2 i z drugiej strony 2. Także tu właśnie jak złapałem, to mi się to nigdzie nie przesunie. Te otwory będą idealnie tam, gdzie powinny być. No i teraz mogę to zdemontować. Mam punkty zaznaczone. Teraz mogę wiercić. No i teraz założymy resztę kołków. Podobijać, tu kombinerkami się musiałem ratować, bo zapomniałem młotka wziąć, nie chciało mi się lecieć do samochodu, ale tak, żeby dobić kołeczki, to i dobre kombinerki. No i teraz możemy już na sztywno przykręcić cały ten uchwyt, tą poręcz. Czyli po 3 śruby z każdej strony łapiemy to palcami, a potem będziemy dokręcać.
No i teraz do oporu to wszystko dokręcamy, żeby to było stabilne, sztywne. No i żeby co najważniejsze nie wyrwało się ze ściany, nie wypadło. Dociągamy to tak na fest. Tutaj nie żałować siły. No i w sumie poręcz mamy zamontowaną. Tylko jeszcze zaślepki pozakładać. Tam oczywiście sprawdziłem, czy wszystko jest ok. I teraz można przejść do pralki, do montażu pralki. No i tutaj się zaczęły schody, powiem wam, bo jak widzicie, no takie ciasne miejsce mocno. I główny zawór właśnie w tej wnęce, wierzcie mi, że no, zresztą może widać tutaj, jest no, bardzo ciasne i trudno dostępne. I teraz tak, muszę się tutaj dostać, co no, nie było proste, a wręcz było wyzwaniem. No, ale musiałem się tam wcisnąć, żeby no, teoretycznie zamknąć główny zawór wody. Powiem wam, że dobrze, że zrzuciłem parę kilogramów, bo wcześniej to bym w życiu tam się nie wcisnął. I teraz tu widzicie ten zawór z tą zieloną, z tym pokrętłem. Te pokrętło się kręci, ale jest po prostu ukręcone, a sam zawór stoi. Tak jak widzicie, to się obraca, a zawór się nie zamyka. Jest po prostu ukręcony już. I tutaj próbowałem, zaraz zresztą zobaczycie, żabką dokręcić, złapać za ten zawór znaczy za ten wystający element zaworu i żabką, bo by nieraz się zakamieni, ale tutaj było tak to zapieczone, że nawet żabką na ściśnięciu no, nie było najmniejszych szans, żeby to ruszyć, zakręcić, a też nie chciałem, że tak powiem, na siłę używać takiej dużej siły, bo gdybym to ukręcił czy wyrwał, no jak widzicie, rury nie są najnowsze, to tutaj po prostu by powódź była, a innego zaworu nie ma jak odcięcie gdzieś na ulicy, ale to by trzeba było SAUR wzywać i tak dalej, także powiem wam, że odpuściłem, no lepiej czasami odpuścić niż sobie kłopotu narobić. Także musiałem tutaj troszkę inne rozwiązanie zastosować. A dokładnie dobrze, że ten zawór, który jest pod umywalką, działał, to znaczy, że można było go zamknąć, tą wodę. O, tak jak tu widzicie, zamknąłem zawór, woda przestała lecieć i teraz mogę tutaj troszkę tak przekombinowane, ale na tą sytuację, którą tutaj miałem, myślę, że to najlepsze rozwiązanie, a mianowicie zawór, który miałem zamontować w ścianie, zamontuję na wężyk do tego zaworu, który jest już w ścianie. Innej możliwości tu generalnie nie było, bo nie było możliwości zamknięcia po prostu głównego zaworu odcinającego wodę. Czyli wężyk 1/2 na 3/8, tą 1/2 wkręcam do tego zaworku kombinowanego. A tutaj ten wężyk, który szedł do baterii na zimną wodę,
wykręcam z tego zaworku ze ściany. I tutaj przykręcam ten wężyk do tego zaworku kombinowanego, gdzie do tego zaworu będzie właśnie wężyk od kranu i wąż od pralki. No a drugą część właśnie tego wężyka przykręcam do zaworu, który wychodzi ze ściany. I w ten sposób mamy podłączenie i do pralki, i do baterii. No tutaj na nic innego nie wpadłem, nie wymyśliłem. Jedyna możliwość zamknięcia wody właśnie była tylko na tym zaworku pod umywalką, więc tutaj za dużego pola manewru nie miałem. No i teraz będziemy mogli podłączyć zasilanie wodne do pralki, czyli wąż zasilający. Czyli najpierw wąż przykręcam do pralki. I później właśnie do tego zaworku. Tu od razu już dokręcam tak na sztywno, tak żeby już było, pralkę tam do ściany dosunę. I teraz ten wąż właśnie, który przykręcałem do pralki, teraz przykręcę właśnie do tego zaworku, który miałem montować w ścianie, no ale niestety musiałem w ten sposób. Także mamy podłączenie, jak widzicie, i pralki, i baterii, i tutaj zawór jest, który może odciąć wodę. W sumie to teraz dwa zawory są, które mogą odciąć wodę, tak na dobrą sprawę. Także podłączenie, zasilanie wody mamy zrobione. Jeszcze sprawdzę tylko, czy wszystko gra, nie ma tam wycieków na tych połączeniach. I teraz się bierzemy za odpływ. Tutaj syfon jako taki zostanie, tylko tą prostą rurkę właśnie, która idzie od spustu do syfonu, wymienimy. Czyli tu widzicie, jest prosta rura bez odejścia na wąż. Ja tą rurkę wykręcam i zamontuję rurkę z odejściem właśnie na wąż do pralki. Czyli tą nakrętkę i uszczelkę przekładam. I teraz tu, jak widzicie, jest ten cały dzióbek na wąż. Teraz będziemy mogli zamontować wąż. Odpływowy to oczywiście cyband, żeby to potem skręcić. Te przyłącze w ten wąż wciskam i cyband skręcę. Jest pewne, że wąż nie wyskoczy przy wylewaniu wody, nie będzie wycieków. No i teraz możemy zmontować to wszystko w całość. Czyli to na razie na bok i tutaj teraz tak. Uszczelkę z tej starej rurki bierzemy, przekładamy na nową.
Teraz tak, wkładamy do syfonu, tam na razie oczywiście nie przykręcamy, najpierw górę przykręcimy. No i teraz połączymy z syfonem i pozostanie przykręcić tą końcówkę od węża, tak, i będziemy mieli odpływ zmontowany, można powiedzieć. Tylko tutaj uszczelkę, oczywiście na to też trzeba pamiętać, żeby było tak, to będzie ciekło. Uszczelka przykręcamy i odpływ mamy od pralki zamontowany. Teraz pozostanie jeszcze oczywiście pobrać wodę, wypuścić wodę z pralki, sprawdzić, czy spływa, czy nie ma żadnych wycieków. To oczywiście gdzieś tam ogarnąć, pochować. Jeszcze z kranu sprawdzić, czy tam woda nigdzie nie cieknie. Zawsze dobrze po parę razy sprawdzić, jak potem przyjeżdżać. No i teraz podłączymy pralkę, pobierzemy wodę do pralki. No i oczywiście trzeba będzie wylać, żeby sprawdzić tam przy wylewaniu, czy nic się złego nie dzieje. Tam pobrałem, wylałem chyba z 2 czy 3 razy, żeby mieć pewność oczywiście. I dokładnie posprawdzałem wszystko. Wszystko ok, tam nigdzie żadnych wycieków nie było. Także pani, no już to jest materiał już tam chyba sprzed miesiąca czy 2, także no nie było reklamacji, także jest chyba ok, skoro nie dzwonią. No ale zawsze sprawdzam dokładnie, jak woda, gaz, to zawsze sprawdzam dokładnie, no bo no nikt nie chce, żeby jakieś tam wycieki były. Lepiej posiedzieć parę minut dłużej i zrobić to dokładnie, niż potem jeździć na reklamację, ale to też i, że tak powiem, świadczy o osobie, która wykonuje. No, mi się wydaje, że lepiej właśnie posiedzieć dłużej, zrobić dokładniej, niż byle szybciej. No i w sumie tutaj po pracy, no tak to wyglądała ta moja praca dzisiejsza. No i tutaj jak widzieliście, no tam nie szło zakręcić głównego zaworu, był problem, no nie chciałem też na siłę, żeby nie urwać czy coś w tym rodzaju, bo to jest główny zawór tam był, który wchodził do budynku. Jak ja bym to urwał, no to tragedia, tam basen by był, bo już by nie było możliwości gdzieś tylko jedynie na ulicę, ale gdzie szukać, to zrobiłem takie rozwiązanie, bo ja miałem wykręcić zaworek i wkręcić ten właśnie dubeltowy, żeby na to miejsce, żeby tam podłączyć pralkę i zlew. No ale jak się nie dało tego głównego zaworu, bo to stare, zaśniedziałe, mówię, jak ja bym to siłowo chciał zrobić, to by była tragedia, jakbym to urwał. Także wolałem wężykiem połączyć z tym zaworkiem, który był. No i takie rozwiązanie trochę
no, można powiedzieć amatorskie, ale no, sprawdza się, no, tam to jest po prostu na wierzchu, także nie ma jakiejś tam tragedii. Także pralkę, no a odpływ to widzieliście, co dokupiłem tą rurkę z tym wyjściem na wąż, także nie trzeba było jakichś tam trójników wstawiać i tak dalej, elegancko na cyban skręciłem, także jest tam. No i ten uchwyt to na wysokości, tak jak pani chciała, i odległości. No i tak to wyglądało generalnie. No. I cóż, jadę dalej, a wam dziękuję i no oczywiście zapraszam do następnych prac jak zawsze. Trzymajcie się, cześć.